Witam wszystkich. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym będę montował kufry boczne. Tak jak już Wam trochę spoilerowałem, że one będą, ale nie chciałem jeszcze mówić konkretnie jakie, bo jeszcze nie wiem na 100% czy one będą pasowały. Znaczy pasować to raczej powinny bez problemu i wizualnie, tylko będę musiał prawdopodobnie ten stelaż przerobić. Ten stelaż był też zestawem kufrów. Tutaj są jeszcze boczne stelaże, więc wygląda to tak, już Wam podniosę troszkę kamerę, że montujemy tą płytę, do tego montujemy boczne uchwyty na kufry i w kufrach są już otwory, żeby zamontować to do tego stelaża. Za kufry zapłaciłem 180 albo 190 zł, już z takim gotowym zestawem, gdzie są jeszcze naklejki i zestaw śrub. Ja sobie śruby kupiłem trochę inne, znaczy awaryjnie, kupiłem trochę mocniejsze i zobaczymy w ogóle, czy to się uda zamontować bez przerabiania, chociaż bardzo wątpię. Widzicie tutaj mniej więcej na środku to będzie za mała odległość prawdopodobnie pomiędzy wydechem. O, tak to będzie mniej więcej pomiędzy wydechem a bocznym kufrem, ale zaraz będziemy robić przymiarki i zobaczymy, jak wygląda sytuacja, a może będzie dobrze. Chciałem to zrobić tak mniej więcej, żeby one miały odległość od rury wydechowej 10 cm, ale też na temu dokupiłem taką izolację. To jest niby jakaś tam aluminium z czymś tam, samoprzylepne. I bardzo możliwe, że na wewnętrzną stronę kupiłem dwa rodzaje, ale to za jakiś tam kupon za temu tak naprawdę za grosze to przyszło. I te pianki, że tak powiem, to tworzywo jest do izolacji samochodu albo do maski, żeby odizolować od silnika, wyciszyć, wygłuszyć. I wpadłem na pomysł, że jeżeli tam temperatura pozwala na to, żeby były te elementy zamontowane, to i tutaj pozwoli. Już Wam omawiam. Tutaj najpierw po kolei wszystko będę pokazywał. Zestaw śrub, jak to zawsze z Chin, przychodzi razem z kluczykami, co jest rewelacyjne. Oczywiście ja tego nie potrzebuję. Cztery naklejki, przepraszam, dwa zestawy naklejek. Kluczyk. W zestawie są dwie sztuki oczywiście, ale jeden pasuje do jednego i do drugiego. Chyba takich rzeczy nie trzeba mówić, ale to jest wiadomo. I tak wyglądają kufry od środka. Jest też taka wyściółka, fajny ten materiał. Tutaj jest naklejeczka z rzepem, żeby można było sobie zamontować. Widzicie, i jest oddzielny rzep, więc będzie to można demontować. Bardzo solidne. Powiem Wam, że jak za te pieniądze, to są śmieszne pieniądze, po prostu 180 czy 200 zł. To są śmieszne pieniądze jak za cały taki zestaw. Teraz Wam pokażę wymiary dokładne. Ogólnie wkleję Wam też ten link na pewno, więc będziecie mieli gotowe rozwiązanie. Te kufry, teraz patrzyłem, są w granicach 350 zł, ale wiadomo jak to na temu. Wpadają jakieś kupony i wychodzi, że z 350 może się zrobić 200 zł. Więc teraz pokażę Wam cały wymiar. Nie było w opisie dokładnie ile one mają litrów, zresztą te litraże też bym się tak bardzo nie sugerował, bo niby mój kufer centralny ma 45 litrów, a on czy faktycznie ma 45 litrów, to jest raczej, są takie oznaczenia. I tak, wewnątrz 40 cm na, powiedzmy, że na 20, bo licząc, że to jest lekkie zagłębienie, i głębokości około 22 cm. Tutaj jeszcze przy pokrywie jest około 7 cm, więc to jest kawał solidnego, wielkiego kufra. Z zewnątrz te wymiary około 23 cm. To jest około tam 43. Też bardzo fajnie, bo są te elementy, za które się podnosi, ale sobie można jeszcze tutaj do tych uchwytów coś przytroczyć, jakąś gumą złapać, czy jakimiś innymi elementami można sobie dorzucić dodatkowo, nie wiem, jakiś tam namiocik, czy jakieś pierdółki, więc można je fajnie rozbudować. Do tego jeszcze więc tak, wymiary Wam pokazałem. Już nie
pamiętam, czy tą wysokość, jak coś to jeszcze raz pokażę. Wysokość jest około 33 cm. 23 i tutaj ma 40, jakieś 4, tak plus minus. Będziecie mieli w ogłoszeniu dokładne wymiary. Ale żeby zgadzało się to wszystko do stylu kufra centralnego, który ma tutaj takie kratki fajne, taki styl taktyczny, dokupiłem jeszcze kratki o takie. Tutaj, tak jak Wam wspominałem, są otwory od razu na ten stelaż i będę chciał to fajnie zrobić, żeby to wszystko pasowało do zestawu. Albo zrobię to tak, albo dwie obok siebie. Kupiłem takie 4 kratki. One już w zestawie mają też takie fajne nakrętki, takie dystansujące, że sobie robimy otwór z jednej strony i nakręcamy z dwóch stron. Ja prawdopodobnie je będę skracał o połowę. I tak jak skrócę o połowę, to też liczyłem, że bez problemu właśnie fajnie się złapie gwint tych dwóch śrubeczek. Dobra, to już Wam wszystko powiedziałem, jaki mam na to plan. No i jak je już zamontuję po swojemu i je dopracuję, zrobię te kratki, to nie może zabraknąć naklejki, oczywiście takiej. No bo to będzie limitowane. Jeżeli chodzi o rozstaw tutaj tego stelaża, to on ma 44,5 cm. Będziemy próbowali na początku byle jak tak złapać tylko na śruby, żeby zobaczyć. Demontujemy na chwilę kufer centralny. I na razie tak byle jak złapać to jakimiś śrubami. Nie będę się bawił w śruby, tylko tak mniej więcej tak jakby to było na środku. Złapię to 2 trytkami i Wam pokażę, jak to wygląda. Coś takiego. No wydaje mi się, że jest teraz na środku. Zobaczycie, że niestety ten będzie za blisko wydechu. Więc zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby je jeszcze przesunąć. Muszę zrobić tak, żeby delikatnie wystawało w tą stronę, około 8-10 cm. Miałem pomysł taki, żeby je rozciąć w tym miejscu i po prostu tą część odsunąć tutaj i dokręcić do tej płyty. Tak, żeby to trochę wydłużyć. Przeciąłem ten stelaż na 2 równe części. W tych miejscach jest, no jeszcze odkręciłem też całkowicie tą płytę oczywiście. Tutaj w tych 2 miejscach i tutaj w tych 2 miejscach jest przykręcona płyta, tak jak oglądaliście poprzedni odcinek. I teraz się zastanawiam, czy tego stelaża nie dać tylko w tych miejscach do płyty. I teraz to by tak wyglądało mniej więcej. Łapię to tylko byle jak jakimiś tam śrubami, nawet z motylkiem. O, żeby to się w miarę trzymało. Tutaj też sobie od dołu złapię na razie na motylki, żeby mi to nie spadało. Szybsze rozwiązanie niż co chwilę dokręcać śrubkę. O, i plan taki, żeby zobaczcie, tutaj dokręcić to w tych miejscach. Tutaj by weszła śruba dobrze. Luzuję sobie lekko. Bym mógł tą śrubę tutaj wcisnąć. Nawet w 3 miejscach bym to dokręcił. Myślę, że jak do płyty dokręcę ten stelaż, to tak samo będzie mocno trzymało. Przecież ta płyta to kawał też solidnego metalu. I nie wydaje mi się, żeby tutaj to, że się będzie na nie opierało, zmniejszyło
wytrzymałość. O, i coś takiego i by to wyglądało. Nawet może się to da dalej jeszcze wysunąć, ale już widzicie, że to już ma teraz większy sens. Już jest szerzej. Już jest szerzej i specjalnie nie ciąłem tylko tego do zera, tylko zostawiłem tutaj kilka centymetrów jeszcze i to będzie fajnie napierało tutaj, więc wydaje mi się, że to będzie fajnie trzymało. Zrobiłem sobie trochę porządek na stole. I teraz tak, tutaj jest dokręcona. I w tym miejscu planowałem dokręcić, ale w tym mogę zrobić 2 śruby i wtedy będzie na 3 trzymało i myślę, że to tak będzie naprawdę solidnie. Bo tutaj od spodu też fajnie zapiera. Więc tutaj dołożę 2 śruby. Podkładki sprężynujące też w sumie kupiłem. Już jak są, to wykorzystam. Wiem, że trochę tym wszystkim obciążę ten motocykl wagowo, no ale z drugiej strony jakby siadł pasażer i ktoś by jeździł z pasażerem, to przecież też ten motocykl będzie trochę ważył. Więc tutaj nie ma co jakoś, myślę, za bardzo się tym przejmować. Bądź jak ktoś będzie ważył, nie wiem, 100 kg, ja ważę 84. Dobra, już nie będę Wam nagrywał, jak to będę dokręcał, po prostu Wam później pokażę efekt końcowy. Dobra, jest już tak wszystko naprawdę bardzo solidnie dokręcone. Zostały mi jeszcze jakieś śrubki, to już dam kontrę chociaż z jedną. A później jak kupię już sobie lepsze te śruby, dam też klej do gwintów. Na razie nie dawałem jeszcze kleju do gwintów. No i dobra, mielibyśmy skończone. Tutaj chciałbym wyciąć jakiś kawałeczek, żebym nie zapomniał, ściągając siedzenie. Chociaż nie ma takiej potrzeby, żeby ściągać na razie. O, i może dam, zobaczcie, taki kawałek. O, tutaj przekleję to po prostu. Jakiś nieduży. Tak zrobię. Widzicie, tego praktycznie nie będzie widać, a przynajmniej nie zawadzę siedzenia. Już się robi pierwszy problem, bo te śruby zawadzają tutaj w tych miejscach. Dobra, czyli tamte śruby nie pasowały, bo niestety w zagłębienia się nie mieściły, tak jak Wam pokazywałem, ale żebym spał spokojnie, to rozwierciłem sobie w drugim miejscu i teraz będą się idealnie te śruby chowały. Więc głowa spokojna. Można sobie tu dokręcić. Wiem, że ja zawsze za dużo tych śrub wszystkich daję, no ale lubię mieć pewność. Jest idealnie, powiem Wam, moi drodzy, idealnie się tam mieści to wszystko.
Więc po prostu w tym miejscu te zagłębienia w głównym stelażu, które są w motocyklu, przeszkadzały. No i się nie wszystko przewidzi. Dobra, na razie to też kręcę. Tu są dwie. Ile tutaj będzie wystawała? Tutaj może dam tą mocniejszą podkładkę. Trochę za krótka będzie. Czyli założę te 6×35 śruby. O tak założę. Czyli te miały na 30, a te będą miały na 35. I tutaj założę te krótsze. Tu założę tą. I tu założę 6×30, a tam 6×35. No i tak lekko pod kątem wchodziły. Mam klej do gwintów. Tutaj też kropeleczka. Podkładki nie da. No i powiem Wam, że to się bardzo fajnie, bardzo solidnie trzyma. Aż jestem pod wrażeniem. Trzeba się brać za dokręcanie kufrów. Idę to dokręcać, już nie będę z Wami biegał w tom i z powrotem. Tutaj są dwa otwory i trzeba dokręcić do tego to mocowanie. Są akurat tam 4 krótsze śruby, więc idę to dokręcić i zaraz do Was wracam. Zobaczcie, tutaj z dołu przykręciłem już. Na razie nie robię tego jakoś mocno. I będziemy dokręcać. Będziemy dokręcać to tutaj. Tamtego jeszcze za mocno nie dokręciłem. Teraz jeszcze ten dokręcę. I dopiero jak już będzie zamocowane, to będę tu dokręcał mocno. Dobra, słuchajcie, ja się w ogóle z tego wszystkiego dzisiaj dzień wariata. Odwrotnie te śruby założyłem. Przecież śruby powinny być do zewnątrz. A nie do środka. Wszystkie. Trochę mnie to ich latanie martwi, bo jak je rozciąłem, to z automatu ta poprzeczka, która miała być tą wypórką, nie będzie teraz, będzie teraz za krótka. Zobaczcie. I one sobie dosyć mocno tak latają. I teraz kwestia tak, jak zrobię tu wypórkę, to będzie dobrze. Inne będą tak latały. Ta widzicie, że jest za krótka. Ona była tak dokręcana. Ale teraz wpadłem na bardzo dobry pomysł. Można dać płaską tutaj, nawiercić. Na razie tymczasowo chociaż.
i one wtedy nie będą tak latały. A załóżmy kufer centralny. I zobaczcie, tak na razie wstępnie tylko złapane. No one delikatnie jeszcze się ruszają, ale zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. Nie mam pomysłu, jakie tutaj zrobić, żeby je trochę jednak mocniej, żeby je usztywnić. Ok, kminie jeszcze z tą wypórką, jak to wszystko ogarnąć. Bo zobaczcie, one latają tutaj, prawda? No ale mówię, to są kufry za 200 zł, więc nie ma co tutaj jakoś od nich wielce oczekiwać, że to wszystko będzie super spasowane. No czasem gdzieś tam patrzyłem na Temu albo na AliExpress, to same stelaże kosztowały po 200-250 zł, a kufry po 1500, więc będę walczył, żeby jednak te kufry, no żeby one tutaj zostały i zaraz tą wypórkę zrobimy tutaj. To są wszystko testy, no nie mówię, że tak zostanie na stałe, ale mam nadzieję, że coś się uda wyrzeźbić. No i już to lepiej wygląda. Jeszcze się to trochę rusza, ale dobra, na razie tak zostawię. Wezmę się tylko za oklejenie tutaj tego kawałka. Na dzisiaj skończyłem już pracę. Zobaczcie, jak się prezentuje. I w obrysie mieści się dokładnie tak jak lusterka. Jest równiutko z lusterkami, może delikatnie szerzej. I teraz Wam powiem, jak wygląda sytuacja. Na razie nie wpadłem na jakiś genialny pomysł, ale w czwartek będziemy z Bartkiem działać tutaj przy jego motocyklu i coś sobie może rozkminimy bardziej, żeby to zrobić, bo trochę jednak lata. To nie jest jakiś tam bardzo duży ruch, ale jednak delikatnie się ruszają, więc jakiś tam pomysł się ogarnie na pewno. Zobaczcie, tutaj złapałem od dołu i tutaj złapałem od dołu. Dołożyłem tutaj taki płaskownik. I tak jak mówię, jeszcze trochę te kufry latają. Nie wiem, jak to będzie przyszłościowo, czy jak je delikatnie załaduję obydwa, to one też tak będą latać, czy już będzie ok. Teraz tak, na razie sobie nakleiłem, znalazłem tam jakieś naklejki, takie, żeby to dosyć bezpiecznie było, żeby było mnie widać z daleka. Później prawdopodobnie pójdą już te zielone, chociaż często prowizorki, jak się robi, to one już zostają na stałe. Tutaj zobaczcie, okleiłem też od spodu. Na razie okleiłem tak, no nie jakoś pięknie, estetycznie. Okleiłem, żeby zobaczyć, co jakiś czas się będę zatrzymywał i w ogóle zobaczę, czy ta izolacja coś daje, czy w ogóle ona się tutaj nagrzewa. Więc to wszystko jest na takim etapie, że tak powiem, będzie na etapie testów, żebym coś Wam mógł później powiedzieć. A, jeszcze nie pokazałem. Tutaj na razie złapałem też na trytki, tak z ciekawości. Mocniej to dociągnąłem, czy to coś da. Ale na tą chwilę wygląda to super, z tym, że jeszcze trochę detali będzie trzeba dopracować. I powiem Wam tak, wiadomo, że to nie jest taki kufer, on jest teraz zamknięty. To nie jest taki kufer dobry jakościowo jak ten. No to są kufry tanie. Nie mam na razie kasy, żeby wydać 2000 czy tam 1500 na jakieś kufry. Tutaj ta wyściółeczka w dolnej części na razie jej nie przymocowałem. Tutaj już ją okleiłem.
Tutaj jest tak samo. Więc powiem Wam, że bardzo możliwe, że jak te kufry się dociąży delikatnie, no to one już tak nie będą latały. Ale może w czwartek z Bartkiem jeszcze pomyślimy, jak to rozwiązać. Mam jeszcze jeden pomysł, ale powiem Wam, że już dzisiaj nie chce mi się siedzieć po prostu w garażu. Nie mam siły już jestem trochę zmęczony. Od rana siedzę i coś dłubię. Także na tą chwilę zostawiam tak jak jest, nie kombinuję. I może teraz Wam zrobię prezentację. Witam wszystkich serdecznie. Kolejny dzień walki z kuframi bocznymi. Uważam temat za zamknięty. Są u mnie dzisiaj jeszcze Bartek i Zbyszek. Kończyliśmy serwisować będę. W tej fazie testów było kilka rzeczy. Najpierw zaczynałem od tego, że zrobiłem tylko samą poprzeczkę, tą dolną, którą Wam pokazywałem. I niestety kufry jeszcze trochę latały. Dodatkowo przez to, że dosyć blisko jest wydech, musiałem założyć tą osłonę termiczną, ale jeżdżąc powiem Wam, że nie zauważyłem w ogóle, że był jakiś problem, że to się nagrzewało. Jest w bezpiecznej odległości, około 9 cm. W ogóle się to nie nagrzewa, także osłona termiczna jest ściągnięta i nie będzie psuła tego efektu wizualnego. Jeżeli chodzi o stelaż, to dzięki uprzejmości Bartka i u niego w warsztacie zrobił mi fajne takie zastrzały, więc teraz jest wszystko ok. Kufry jakoś nie wibrują za mocno, tak jak jeżdżę. Obserwuję, nie widzę, żeby był też jakiś hałas. Nie słyszę hałasu. Dzisiaj Bartek jechał za mną i też powiedział, że wszystko fajnie, tam delikatnie pracują, ale to wiadomo, że one będą pracowały, bo tutaj około 20 cm widzicie, odmocowania jest. I zobaczcie, jak to wygląda. Przyniosłem latarkę, żebyście to lepiej wszystko widzieli. I zobaczcie, tutaj śruba i tutaj jest śruba dołożona. Tutaj w środku, tak jak wspominałem, też jest otwór w tym płaskowniku zrobiony. Ta i ta jest od mocowania kufra centralnego. A tutaj dodatkowo w tym płaskowniku, który jest dołożony, też jest zrobiony w środku otwór. Więc to tak bardzo fajnie usztywniło. Ten płaskownik ma około do otworu 24 cm. No i z drugiej strony dokładnie jest zrobione tak samo. Ten płaskownik, który już widzieliście, który dołożyłem, też już delikatnie usztywnił, ale jednak te kufry na tyle jeszcze latały, że trzeba było to zrobić. Ja trochę nie miałem pomysłu, wcześniej kombinowałem, żeby w tym miejscu coś zrobić, ale jednak czasem jak brakuje pomysłu, trzeba do kogoś się odezwać, kto ma świeżą głowę w jakimś temacie i znajdzie szybciej rozwiązanie niż ja. Więc bardzo się udało i bardzo Bartek Ci dziękuję. I teraz jeszcze co dołożyłem dodatkowo. Dobra, tutaj jak widzicie założyłem duże podkładki, żeby trzymały większą powierzchnią i tutaj też w tych dwóch miejscach od środka też dołożyłem podkładki. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widzicie. Od dołu też dałem trochę większe podkładki, więc teraz to wszystko fajnie wygląda. Bardzo możliwe, że za jakiś czas, jak będzie jakaś tam potrzeba ściągania na chwilę demontażu tego kufra, to pomaluję sobie te płaskowniki, ale one bardzo fajnie wyglądają, więc na tą chwilę nie ma takiej potrzeby. I widzicie, teraz się tak bardzo nie wrzyna ta śruba w strukturę, w ten plastik, który jest
w kufrze, tylko trzyma większą powierzchnią, więc można spokojnie go mocniej dociążyć i nic się nie będzie działo. I chyba z grubsza Wam powiedziałem o tych zmianach. No tak jak widzieliście na początku filmu z mojego poprzedniego dnia, rozciąłem tutaj ten stelaż główny, żeby jednak te kilka centymetrów ugrać i faktycznie ten kufer jest dalej od wydechu. Więc ta osłona termiczna w ogóle nie jest potrzebna, nie nagrzewa się. No, co jeszcze dodałem? Oczywiście przez to, że to było przerabiane przez nas, no musi być edycja limitowana. To jest podstawa i ta naklejka to jest taki must have. Dodatkowo dałem odblaski, które kiedyś chyba ojciec mi dał i dołożyłem tak, żeby estetycznie pasowały do tego kufra centralnego. Więc już wiecie z grubsza, jak to jest wszystko założone. Tutaj na górze te śruby, które były dłuższe i z podwójną kontrą, wymieniłem sobie na nakrętki samokontrujące nowe, które miałem, a nie gdzieś tam odkręcane.